Cześć! Od zawsze byłem i w sumie nadal jestem fanem dyskretnych, nie rzucających się w oczy wideorejestratorów, niewielkich w formie, które przylegają jak najbliżej szyby i nie zajmują dużo miejsca. Jakiś czas temu jednak trafiłem na zupełnie nowy rodzaj wideorejestratora, który pod względem budowy, dyskrecji i estetyki montażu jest absolutnie bezkonkurencyjny. Bowiem po zainstalowaniu go w samochodzie ta kamera wygląda dosłownie tak, jakby była fabrycznym elementem wyposażenia samochodu. Poznaj zatem kamery samochodowe Fitcam X. Perfekcyjnie dopasowane do Twojego samochodu. Zapraszam. Już od 10 lat tylko sprawdzone kamery samochodowe prezentuje Dawid Lorenz z wideorejestratory24.pl. Zacznijmy od podstaw. Co otrzymujemy na start w pudełku? Kamera naprzód, w obudowie dopasowanej oczywiście do konkretnego modelu samochodu, karta pamięci o pojemności 64 GB, dedykowana wiązka do podłączenia zasilania oraz drobne akcesoria, łopatka do tapicerki i czytnik kart pamięci na USB. W wariancie z kamerami na przód i tył dodatkowo znajduje się oczywiście kamera tylna z takim kablem sygnałowym o długości około 6 metrów, kilka klipsów montażowych do poprowadzenia tego kabla, a ponadto zamiast karty 64 GB w zestawie na przód i tył znajduje się karta 128 GB. Tu istotna uwaga, nie ma bowiem możliwości dokupienia samej kamery tylnej, by podłączyć ją do wcześniej kupionej kamery przedniej. W modelu na przód i tył znajduje się dodatkowe złącze do kamery tylnej, którego po prostu nie ma fizycznie w wariancie tylko na przód. Warto tu zaznaczyć, że każdy model kamery Fitcam X, to znaczy przeznaczony do różnych aut, wewnątrz ma dokładnie te same bebechy, ten sam chipset, obiektyw, sensor oraz funkcje. One się różnią właściwie tylko obudową, która jest dedykowana, przeznaczona do konkretnego modelu samochodu. Proces montażu takiego dedykowanego wideorejestratora wbrew pozorom jest banalny. Tutorial w formie wideo znajdziesz chociażby w postaci kodu QR na instrukcję obsługi. Wystarczy ją zeskanować i film sam się otworzy. Alternatywnie instrukcję montażu znajdziesz na WR24 czy na stronie producenta. Na tym kanale opublikowałem także dość ciekawy film, w którym w jednym ujęciu, bez żadnych cięć, edycji i skracania pokazuje, że montaż kamery Fitcam X w moim Volvo XC60 trwał dosłownie 5 minut. 5 minut. Link znajdziesz oczywiście w opisie pod tym filmem. Co do zasady, trzeba zdemontować ten plastikowy, fabryczny panel za lusterkiem. Zazwyczaj są one montowane, te panele, na takie zatrzaski. Wystarczy je podważyć i odskakują, a następnie za pomocą dedykowanej wiązki, która jest w zestawie, wpiąć zasilanie kamery w taką istniejącą pod panelem kostkę elektryczną. A potem założyć to wszystko z powrotem i voilà, gotowe. Proces montażu naturalnie się trochę wydłuża, jeżeli planujesz podłączyć opcjonalny kabel stałego zasilania do trybu parkingowego, zaraz o nim powiem więcej, oraz podłączyć tylną kamerę. Wtedy nie ma zmiłuj, trzeba poświęcić trochę więcej czasu na montaż i zagospodarować w kabinie dodatkowe okablowanie. Mimo wszystko największa magia to widok tego wideorejestratora po ostatecznym zainstalowaniu w samochodzie. Ta kamera wygląda fenomenalnie. Integruje się z tym fabrycznym panelem po prostu idealnie i sprawia naprawdę wrażenie, jakby była fabrycznym elementem wyposażenia samochodu. Coś pięknego. Ja osobiście uwielbiam takie rozwiązania. A do jakich konkretnie samochodów pasują kamery Fitcam X? Do większości, ale nie wszystkich. Generalnie większość modeli czy marek europejskich jest tutaj ogarnięta. Natomiast, żeby dopasować właściwy model kamery do właściwego samochodu, jest tu pewna komplikacja. Czasami bowiem jeden model kamery Fitcam X pasuje do wielu różnych samochodów. Szczególnie dotyczy to na przykład grupy WAG, czyli Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Audi i tak dalej. Z drugiej strony może być też tak, że do jednego modelu samochodu pasuje na przykład dwie różne kamery Fitcam X, bo zależy to od wersji wyposażenia danego egzemplarza samochodu. Co robić? Najlepiej obejrzeć i zmierzyć dokładnie ten panel za lusterkiem w swoim samochodzie, a następnie porównać ze zdjęciami i opisem kamery na stronie. To powinno rozwiać wątpliwości, ale w razie czego po prostu zapraszam do kontaktu z nami i pomożemy dobrać właściwą wersję kamery do Twojego auta. Po zainstalowaniu i podłączeniu kamery i po odpaleniu samochodu kamera automatycznie się włączy i rozpoczyna nagrywanie.
Po zatrzymaniu i wyłączeniu zapłonu silnika, gdy komputer pokładowy odetnie zasilanie od tej kostki elektrycznej pod lusterkiem, kamera naturalnie także samoczynnie się wyłączy. Na obudowie kamery znajdują się tylko dwa przyciski i jedna dioda kontrolna, dwukolorowa. Jeden przycisk służy do wyłączania zasilania, np. gdy chcemy wyjąć kartę pamięci, a drugi służy do zabezpieczania plików przed skasowaniem w pętli. Oczywiście jest też G-sensor, który w razie kolizji zabezpieczy ten plik automatycznie. Tu też dodam, że kamera nie posiada głośnika, nie wydaje żadnych dźwięków. Migające diody to właściwie jedyna forma prezentacji bieżącego statusu pracy urządzenia. Jak zatem widać, możliwości bezpośredniej interakcji z kamerą są dość ograniczone. Z pomocą oczywiście przychodzi dedykowana aplikacja na smartfon. Aplikacja jest w pełni spolszczona i posiada taki dość typowy zakres funkcjonalny, czyli na przykład podgląd obrazu z kamery na żywo, zmiana podstawowych ustawień wideorejestratora, czy możliwość przeglądania i pobierania plików nagranych przez kamerę do pamięci smartfonu. Zaznaczam też, że aplikacja działa tylko lokalnie, to znaczy w bezpośrednim sąsiedztwie kamery i nie pozwala na zdalny dostęp przez internetową chmurę. W osobnym filmie na tym kanale tłumaczę szerzej, jak połączyć aplikację z kamerą, jak rozwiązywać ewentualne problemy z połączeniem, a także oczywiście jakie funkcje znajdziesz w tej aplikacji. Link naturalnie pod tym filmem. Kamery Fitcam X mają też tryb parkingowy, który wymaga jednak połączenia osobnym kablem stałego zasilania. Kabel ten zastępuje tę wiązkę wpinaną w kostkę pod obudową lusterka. Do wyboru jest kabel podłączany do skrzynki bezpieczników. Wraz z nim dostaniesz też komplet przejściówek do bezpieczników, więc nie trzeba się zastanawiać, jaki typ bezpiecznika jest w samochodzie. Alternatywnie dostępny jest też kabel podłączany do gniazda diagnostycznego OBD2. Tryb parkingowy jest wyłącznie pasywny, to znaczy, że kamera reaguje tylko na wstrząsy podczas postoju. Po wykryciu takiego wstrząsu, uderzenia, kamera wybudza się i nagrywa około 1-minutowy klip na karcie pamięci, po czym usypia się z powrotem w tryb czuwania. W trybie czuwania kamera wykazuje w zasadzie zerowe zużycie energii, a przynajmniej nie udało się nam w trakcie testów zmierzyć jakiegokolwiek poboru energii w tym trybie. Zresztą ogólnie Fitcam X jest bardzo energooszczędny. Podczas normalnego nagrywania w pętli w rozdzielczości 4K w czasie jazdy kamera zużywa niecałe 2,5 W energii elektrycznej, a po połączeniu kamery tylnej to tylko 3,7 W. Na tle konkurencyjnych, takich klasycznych kamer samochodowych jest to wynik bardzo dobry. Zresztą do tego wątku energooszczędności jeszcze wrócę. Czas wreszcie kilka słów wspomnieć o optyce i jakości nagrywania. Kamera Fitcam X wyposażona jest w obiektyw o deklarowanej jasności f1.6 i kącie widzenia 170 stopni. Deklarowany. Sensor obrazu to Galaxy Core GC4653. Przyznać więc należy, że na dzisiejsze czasy i standardy to nie jest jakiś wybitny układ optyczny, ale daje radę całkiem przyzwoicie. Zresztą zobacz sam. Kamera nagrywa w rozdzielczości 4K i jest to rozdzielczość interpolowana, bo natywnie sensor ma tylko 4 megapiksele. Lecz mimo to w warunkach jazdy dziennej jakość, a przede wszystkim skuteczność nagrywania i odczytywania tablic rejestracyjnych czy innych detali moim zdaniem jest naprawdę bardzo ok. Efekt motion blur, czyli rozmazywania szczegółów w ruchu, jest tutaj bardzo ograniczony. Jest to ten rodzaj kamer, które osobiście określam, że nagrywają brzydko, ale skutecznie. I w sumie o to w rejestrowaniu materiału dowodowego z jazdy chodzi. Istnieje także możliwość dokupienia i dołożenia filtra polaryzacyjnego na obiektyw. Filtr ten dość znacząco redukuje efekt odbicia deski rozdzielczej w szybie samochodu, no i przez to można skupić lepiej uwagę na wychwytywaniu tych detali, które są de facto najważniejsze. Przejdźmy do nagrań nocnych. Ogólnie obrazek w nocy na pierwszy rzut oka wygląda całkiem nieźle. Jednak z racji tego, że przetwornik obrazu GC4653 nie wspiera trybu HDR, niestety nie można liczyć na skuteczne odczytywanie tablic rejestracyjnych w tych warunkach. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Dla porządku wrzucam też kilka przebitek z kamery tylnej, która oparta jest o sensor GC2083. Obiektyw o jasności 2.0, kąt widzenia 140 deklarowany i nagrywanie w rozdzielczości maksymalnej Full HD. Kamery tylne zwykle osobiście traktuję jako takie uzupełniające i nie mam wobec nich zbyt wielkich oczekiwań. I tutaj właściwie tak właśnie jest. Ogólnie jest przyzwoicie, ale też bez cudów. Nie da się ukryć i trzeba to uczciwie powiedzieć, że kamery Fitcam X są relatywnie ubogie pod względem funkcjonalnym. Jest nagrywanie 4K, ale bez HDR. Jest tryb parkingowy, ale tylko pasywny, reagujący tylko na uderzenia, bez opcji ciągłego zapisu, np. w timelapsie. Nie ma tu modułu GPS, nie ma ostrzegania o fotoradarach, nie ma komend głosowych, nie ma funkcji chmurowych itd., itd.
Innymi słowy, nie ma tutaj całej plejady funkcji i dodatkowych bajerów, które znajdziemy w tych takich klasycznych wideorejestratorach. Z czego to wynika? Wynika to wprost ze specyfiki tych kamer i dość bliskiej integracji z wewnętrznymi układami samochodu. Włożenie tutaj na przykład lepszego procesora, czy przetwornika obrazu z HDR-em, czy modułu GPS, czy dołożenie po prostu dodatkowych funkcji, zapewne z technicznego punktu widzenia byłoby możliwe, ale też wiązałoby się to ze znacząco zwiększonym poborem energii, a to z kolei miałoby wpływ na obwód elektryczny, do którego jest wpięta kamera. Poza tym, jak mamy zwiększony pobór energii, to i mamy też więcej emitowanego ciepła, a to też by mogło niestety powodować dodatkowe komplikacje. Innymi słowy, kamery dedykowane w tej formie są celowo, można powiedzieć, dość ograniczone funkcjonalnie, żeby poprzez ten zwiększony pobór energii czy emisję wyższej temperatury nie wpływać na pracę wewnętrznego systemu czujników i kamer samochodu, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie takiego wideorejestratora. Swoją drogą, w trakcie naszych testów, po około godzinie nieprzerwanego nagrywania w pętli, w najgorętszym punkcie temperatura wideorejestratora Fitka Mix wynosiła tylko około 40 stopni Celsjusza, co znów jest bardzo dobrym wynikiem w porównaniu do takich bardziej energożennych, klasycznych wideorejestratorów. Reasumując, coś za coś. Z jednej strony to perfekcyjnie dopasowany wideorejestrator wyglądający jak fabryczny element wyposażenia samochodu, z drugiej jednak taka forma urządzenia niesie pewne kompromisy funkcjonalne. Mimo wszystko, moim zdaniem, takie wideorejestratory dedykowane są w pewnym sensie jedyne w swoim rodzaju i bezkonkurencyjne, bowiem żaden zwykły wideorejestrator nie ma szans z nimi konkurować pod względem tak głębokiej integracji z wyposażeniem i wnętrzem samochodu. Zatem jeśli ponad wszystko cenisz perfekcyjną wręcz estetykę i nienaganną schludność w kabinie swojego auta, to tym wideorejestratorem będziesz zachwycony bądź zachwycona. Gwarantuję. Jestem ciekaw Twojej opinii. Daj znać w komentarzu koniecznie, czy jesteś team zwykły wideorejestrator, mocowany klasycznie do szyby z wystającymi kablami, ale też całą gamą funkcji i bajerów, czy może właśnie jesteś w teamie esteta, perfekcjonista, więc idea takiego nietypowego, idealnie dopasowanego wideorejestratora, nawet kosztem kilku funkcji, do Ciebie jak najbardziej przemawia i już przebierasz nóżkami, żeby zamówić taką kamerę do swojego samochodu? Daj znać w komentarzu. Jeśli jesteś w tym drugim teamie, to serdecznie zapraszam na wr24.pl, gdzie znajdziesz ofertę kamer dedykowanych Fitka Mix z polskiej dystrybucji i z polskim wsparciem przed- i posprzedażowym. A tymczasem dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że koncepcja takich ściśle dopasowanych wideorejestratorów przypadła Ci do gustu. Zachęcam do dyskusji w komentarzach, a tymczasem dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Cześć! Wideorejestratory24.pl mają już 10 lat. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, szukaj więcej w społecznościówkach i na naszej stronie internetowej.